Siema, tu wahacz. Aby mieć najmocniejsze wcielenie Nissana Qashqai, trzeba zdecydować się na wersję hybrydową nazwaną e-Power i mającą 190 koni mechanicznych. Taką właśnie teraz dostałem do jazdy i w teście powiem m.in. czy warto za nią dopłacić. Cenowo pomiędzy pełną hybrydą e-Power a miękkimi układami hybrydowymi nie ma przepaści, ponieważ drugi od góry wariant oparty o silnik 1.3 DI GT rozwijający 158 koni mechanicznych z automatem i napędem na wszystkie koła kosztuje 7300 zł mniej. Trzeba jednak brać pod uwagę, że e-Power występuje w Qashqaiu wyłącznie z napędem na przednią oś, a różnica pomiędzy przednionapędową miękką hybrydą i bohaterem tego filmu to już 14 900 zł. Pod kątem wizualnym obecność różnych układów napędowych nie wprowadza poważnych zmian, bo w e-Power dostajemy tylko dyskretne napisy na drzwiach i tylnej klapie. Więcej robią w tym obszarze wersje wyposażeniowe, bo do jazdy dostałem najbogatszą odmianę Tecna Plus wyposażoną w 20-calowe felgi, a każda z trzech niższych wersji zmniejsza rozmiar kół o 1 cal względem poprzedniej. Ogólnie Qashqai to ciekawie moim zdaniem zaprojektowany samochód, w którym przód pewnie nie każdemu przypadnie do gustu i gdy u mnie, przyznam, efekt świeżości minął, to doszedłem do wniosku, że wolałem bardziej stonowaną poprzednią generację, niemniej jednak całość wciąż oceniam zdecydowanie pozytywnie, a 20-calowe felgi nie wydają się tu optycznie zbyt duże. Dwukolorowe nadwozie wymaga dopłaty 5600 zł. Wracając do układu napędowego, e-Power w Qashqaiu ma specyficzną budowę, ponieważ silnik spalinowy nie jest tutaj powiązany bezpośrednio z kołami, tylko przekazuje energię do silnika elektrycznego, który to dopiero wprawia samochód w ruch, a jeśli występują nadwyżki tej energii, to przy okazji ładowany jest akumulator o pojemności 1,97 kWh. Celem takiego zabiegu, jak sam Nissan pisze w swoich materiałach promocyjnych, jest sytuacja, w której użytkownik dostaje natychmiastowe reakcje znane z samochodów elektrycznych, a zarazem ma zasięg auta spalinowego. Silnik, który wytwarza energię w Qashqaiu, to trzycylindrowa turbodoładowana benzyna 1.5 o mocy 158 koni mechanicznych, a moc całego układu wynosi wspominane 190 koni mechanicznych. Przekłada się to na takie przyspieszenie od 0 do setki. Ataki od 90 do 140 km na godzinę. Podczas takiej normalnej jazdy dynamika samochodu jest naprawdę dobra i pozytywnie zostałem przez to zaskoczony, bo faktycznie Qashqai e-Power po wciśnięciu gazu szybko i płynnie wyrywa do przodu w stylu modeli elektrycznych. Oczywiście nie tych najmocniejszych, ale i tak efekt jest osiągany. Sprawia to, że na oko dałbym mu trochę więcej mocy niż sugeruje katalog i naprawdę przyjemnie się tym samochodem przez to jeździ, lepiej niż bardziej konwencjonalną, miękką hybrydą oferowaną też w tym modelu Nissana. Aby osiągnąć tak sprawną reakcję, potrzebny jest jednak odpalony silnik spalinowy, bo gdy Qashqai korzysta tylko z energii zgromadzonej w akumulatorach, to wciśnięcie gazu przy pozamiejskich prędkościach skutkuje jedynie lekką wstępną reakcją, która jest praktycznie pomijalna i dopiero gdy aktywuje się silnik benzynowy, to pojawia się żwawy efekt, który omawiałem przed chwilą. Powoduje to pewną niespójność reakcji samochodu, ale ogólnie i tak odczuwalna dynamika i elastyczność jest tutaj bardzo dobra i pozwala ona na bezstresowe podróżowanie. W mieście auto częściej pozostaje w trybie elektrycznym i sprawnie przyspieszać można na nim nawet do okolic 50-60 km na godzinę, o ile w akumulatorach jest energia. Komputer utrzymuje ją jednak głównie w okolicach 50%. Takie zaprojektowanie układu napędowego wpływa też na płynność, bo bez względu na sposób wciskania gazu nie czuje się tutaj jakichś szarpnięć, a silnik spalinowy aktywuje się i gasi praktycznie niezauważalnie. Odpala się on nie tylko podczas przyspieszania, ale czasami również, gdy energia w akumulatorach się wyczerpuje i musi je podładować i wtedy przez jakiś czas trzymane są jednostajne, podwyższone obroty, co zwraca negatywnie uwagę w kabinie w porównaniu do etapów bezgłośnej jazdy, ale da się z tym żyć. Tak samo wypada brzmienie podczas przyspieszania, ponieważ pojawia się wtedy co prawda monotonny dźwięk, gdy komputer tak ustala obroty, aby zmaksymalizować efektywność energetyczną, ale nie wskakują one od razu na stały maksymalny pułap. Zdają się za to jakby lekko jednak zwiększać, co w połączeniu z całkiem dobrą kulturą pracy benzyny powoduje, że chociaż przyspieszanie akustycznie jest powiedzmy mniej soczyste niż w zwykłych silnikach spalinowych połączonych z kołami, to ogólnie nie jest źle i nie odczuwa się tego specjalnie podczas jazdy.
W kwestii zużycia paliwa hybrydowy Qashqai potrzebował w trakcie testu średnio około 6 litrów na 100 km w Warszawie. Na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 4,5-5 litrów, na drogach ekspresowych 6 litrów, a przy prędkościach autostradowych zużycie paliwa rosło do 7,5 litra. Przy tych wynikach warto brać poprawkę, że uzyskiwałem je w warunkach letnich. W zimie silnik częściej będzie musiał się odpalać, aby zachować odpowiednią temperaturę całego układu, akumulatory będą miały mniejszą sprawność, więc na mrozie wzrosty spalania mogą być większe niż w zwykłych benzynach, ale głowy sobie za to nie dam uciąć, bo e-Powerami jeździłem tylko przy plusowych temperaturach. Wciąż jednak całościowo uważam, że hybryda, którą teraz dostałem, to najprzyjemniejsze do jazdy wcielenie Nissana Qashqai, jakie można kupić. Kwestią, czy to zrobić, czy nie, jest zatem głównie cena, czyli wspominane około 15 000 złotych, które dopłacić trzeba względem miękkiej hybrydy 158 koni z automatem i napędem naprzód. Testowany egzemplarz Qashqai'a w topowej odmianie Tecna Plus wraz z układem e-Power przebija już zatem minimalnie barierę 200 000 złotych i testowana wersja wyposażeniowa jest według mnie propozycją dosyć ekstremalną, bo poza większymi kołami względem drugiego od góry Tecna wprowadza audio firmy Bose, lepszą skórę na fotelach oraz ich elektryczną regulację wraz z masażem. Skóra robi naprawdę dobre wrażenie, bo ma wysoką jakość i też miły dla oka projekt, za to masaż jest słaby, bo mało subtelnie pompuje się tylko odcinek lędźwiowy bez podziału na boczne strefy i mnie on bardziej męczył niż relaksował. Tecna Plus polecałbym zatem osobom, które nie liczą się za bardzo z pieniędzmi. Tecna wprowadza chociażby panoramiczne okno dachowe, wyświetlacz head-up i elektrykę klapy bagażnika, czyli fajne rzeczy, bez których jednak da się żyć. Dochodzą w niej też matrycowe światła LED, czyli już coś wyraźnie przydatniejszego i ogólnie dostaje się wtedy naprawdę solidny poziom wyposażenia, przy czym najrozsądniejsza jest według mnie wciąż druga od dołu odmiana N-Connecta, gdzie mamy już chociażby kamery 360 stopni i generalnie niczego, jak się tak patrzy na cennik, w niej już nie brakuje do przyjemnego użytkowania auta. Ewentualnie pewne rzeczy uzupełnić można poprzez opcjonalne pakiety, a i tak zaoszczędzi się sporo względem Tecna czy Tecna Plus. Lekko właśnie doposażoną wersję N-Connecta z e-Power można dostać za około 185 000 zł, albo można wziąć ją też za 2400 zł netto albo 2953 zł brutto w wynajmie długoterminowym w ofercie partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Dostaje się wtedy dwuletni okres wynajmu, 20 000 km rocznego przebiegu i przeglądy części eksploatacyjne w cenie. Widzowie kanału mogą zgarnąć też za darmo podstawienie auta pod wskazany adres, wpisując kod Wahacz Free w uwagach do zamówienia i ten kod działa na wszystkie samochody Carlis Polska. Link do oferty wraz z instrukcją, co i jak wrzuciłem w opisie filmu. Czas przyjrzeć się bliżej wnętrzu. Deska rozdzielcza ma tutaj dosyć prosty, ale moim zdaniem ładny zarazem w tej swojej prostocie projekt. Dodatkowo Nissan nic nie eksperymentował ze sposobem obsługi i mamy klasyczne rozmieszczenie instrumentów pokładowych. Chociażby na tunelu środkowym mamy same fizyczne elementy sterujące, na przykład do zmiany trybów jazdy czy aktywacji trybu jednego pedału. Mamy także dźwignię zmiany biegów, która wygląda dosyć niestandardowo, ale działa już w taki sposób, jakiego można się spodziewać i wygodnie się z niej korzysta. Trochę wyżej znajduje się również tradycyjny, jeśli chodzi o formę, panel klimatyzacji, co skutkuje bardzo wysoką ergonomią, ponieważ nie trzeba nigdzie zagłębiać się do menu, aby wszystkie rzeczy sobie tutaj ustawić. System inforozrywki w Qashqaiu to najnowsze rozwiązanie przewidziane do Nissanów, co oznacza, że mamy tutaj chociażby personalizowalne ekrany domowe, można sobie dostrajać te różne widgety. Z lewej strony znajduje się cały czas menu skrótów do najważniejszych modułów, które ładują się, jak widać, szybko. Ten interfejs jest moim zdaniem odpowiednio dopasowany do przekątnej ekranu. Ikonki są odpowiednio duże, więc nie ma problemów, aby tutaj trafić w różne rzeczy. Mamy też takie dodatki, jak na przykład belka ustawień, tych najważniejszych, wysuwane od góry. Są też ustawienia bardziej zaawansowane. Ogólnie jest to system bardzo przyjemny w takim codziennym użytkowaniu. Ekran tego systemu jest dosyć specyficzny. Nie mówię tutaj o jakości, ponieważ ta jest dobra, mamy wysoką rozdzielczość, żywe kolory. Chodzi mi o to, że warstwa wyświetlająca obraz zdaje się, gdy się patrzy chociażby tak pod kątem, być dosyć głęboko względem tej wierzchniej, którą się dotyka palcem. Jest to coś innego od tego, do czego przyzwyczaiły nas smartfony. Nie jest to nic problematycznego, jeśli chodzi o obsługę, więc mówię to w kategorii ciekawostki.
Rozmieszczenie przycisków na kierownicy w testowanym modelu oparte jest o wzór stosowany w Nissanach od lat i bardzo wygodny moim zdaniem. Z lewej strony obsługuje się system audio oraz elektroniczne zegary. Z prawej strony w większości przyciski odpowiadają za tempomat, jest też odbiór połączeń. Jedno zastrzeżenie mam tylko do tego rozmieszczenia, mianowicie strzałki lewo-prawo są zwykłymi przyciskami, a góra-dół jest na rolce. To bywa mylące, wolałbym, żeby było tak jak kiedyś, że jest tutaj po prostu zwykły krzyżak z przyciskiem na środku. Na elektronicznych zegarach z ekranem o przekątnej 12,3 cala można wyświetlać dużo informacji. Brakuje może mapy, która mogłaby się pojawić pomiędzy tarczami, ale poza tym wszystko, co najważniejsze, jest związane z parametrami jazdy, z działaniem układu hybrydowego, informacje z nawigacji, systemu audio, systemu bezpieczeństwa. To wszystko tutaj jest podane w sposób przejrzysty. Mamy również ustawienia i tego akurat nie jestem zwolennikiem, ponieważ zdecydowanie lepiej poradziłyby sobie one na ekranie środkowym, tym, który obsługuje się dotykiem, a tutaj co prawda te kategorie są dobrze zaprojektowane i nie ma problemów, aby się w tym połapać, ale przez to, że jest mało miejsca, to właśnie niektóre komunikaty muszą być skracane zupełnie niepotrzebnie, więc zdecydowanie wygodniej byłoby, gdyby te wszystkie rzeczy, a jest ich, jak widzicie, dużo związanych z działaniem różnych aspektów samochodu, gdyby zostałyby przeniesione do ustawień na ekranie środkowym. Ogólnie sposób obsługi tego wnętrza, jak na całkiem świeży model, jakim jest przecież Qashqai, sprawia wrażenie takiego przyjemnie rozsądnego, że nie ma tu jakiegokolwiek przekombinowania, a zarazem nie czuje się też przestarzałości, nawet na podsuficie, tak jak coraz częściej pojawiają się jakieś płytki dotykowe do sterowania roletą. Tutaj mamy zwykły przełącznik dający informację zwrotną, ponieważ jest on fizyczny, albo odpalanie świateł, nie trzeba celować w te światła, tylko też są odpowiednie przyciski do każdego z nich. Swoją drogą to, że tutaj są żarówki, a nie LEDy, jest akurat minusem. Tutaj nowoczesność by się przydała. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest lekki oraz niezbyt duży, więc nie przeszkadza w kieszeni. Dodatkowo został wykonany z wysokiej jakości czarnego, lekko chropowatego plastiku. Jeśli chodzi o jakość, to w górnych częściach deski rozdzielczej mamy bardzo dobrze wyglądający materiał, który jest miękki. Jest też częściowe obszycie. Taka sama kombinacja jest spotykana na drzwiach w najwyższych partiach, tylko tutaj mamy trochę gorszej jakości twardy plastik. Mamy za to miękkie podłokietniki odpowiednio i przyjemną fakturę tego tworzywa, które jest zbliżone do tego, co spotkać można na desce rozdzielczej oraz na tunelu środkowym. Bardzo mi się podoba takie rozwiązanie, ponieważ jest to ciekawsze niż zwykły matowy plastik, a nie jest czymś połyskującym, co się zaraz porysuje i będzie kiepsko wyglądać. W niższych częściach kokpitu mamy trochę taniej prezentujące się twarde plastiki, ale w ogóle nie widać ich przez projekt deski rozdzielczej. Jeśli chodzi o detale, bardzo przyjemnie działają, to zostały dobrze wykonane pod takim designerskim kątem, że to prezentuje się tak bardziej szlachetnie. Jeśli chodzi o spasowanie, nie ma najmniejszych problemów, więc ogólnie jakość wykonania stoi tutaj na naprawdę wysokim poziomie, a w wersji Tecna Plus jeszcze z tymi pikowanymi skórami jest też trochę luksusowo. Frontowa szyba w Qashqaiu jest wyraźnie pochylona. Pod szybie jest tutaj dosyć daleko od kierowcy, maska jest kiepsko widoczna. To wszystko sprawia, że trochę więcej uwagi trzeba poświęcić, wjeżdżając tym samochodem gdzieś przodem. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu po przekątnej mamy, pomimo dodatkowej szybki, tak całkiem masywny słupek. Tylna szyba jest dosyć wysoko poprowadzona, jest ona też spora, kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Kamery w systemie 360 stopni oferują przeciętną jakość, która jest jednak wystarczająca w różnych warunkach, aby bezproblemowo korzystać z tego rozwiązania. Mamy też kilka widoków, poza takim standardowym z lotu ptaka można sobie zrobić zbliżenie na prawe przednie nadkole, obszar newralgiczny przy niektórych manewrach albo pełnoekranowo odpalić, czy to kamerę z tyłu, czy to kamerę z przodu. Nie podoba mi się tylko tutaj to, że bardzo wiele miejsca niepotrzebnie zabierane jest przez ten czarny pasek, który niewiele robi, na czym cierpi przestrzeń dla obrazu z głównych kamer. Wymiary samochodu to 442 cm długości i 183 cm szerokości i czuje się to podczas jazdy, to znaczy kierownica gdzieś na parkingach pracuje dosyć lekko i manewruje się Qashqaiem w sposób neutralny, ale żaden z niego też mieszczuch i bardziej to auto zostało dostosowane do jazdy w trasy. Wtedy docenić można dobrze pracujący układ kierowniczy z dosyć płynnymi, ale jednak odpowiednio precyzyjnymi reakcjami, przez co samochód prowadzi się pewnie i w niesportowym stylu przyjemnie. Jeśli chodzi o komfort podróży,
duży, to 20-calowe felgi może ładnie wyglądają, ale jednak odciskają swoje piętno na zachowaniu na nierównościach i jakieś mniejsze punktowe dziury mocniej się czuje. Z kolei na większych nierównościach zawieszenie już bardziej bierze na siebie ich zmiękczanie i ogólna wygoda jest trzymana na rozsądnym poziomie. Fakt jednak zostaje, że dla części osób oczekujących po SUV-ie bardziej płynnego stylu jazdy, mniejsze felgi mogą być korzystniejsze. Część kierowców docenić może też tryb jednego pedału e-pedal, znany z elektryków Nissana, gdzie po puszczeniu gazu samochód zaczyna wyraźniej odzyskiwać energię i wytracać prędkość i pozwala na rzadsze korzystanie z hamulca. Nie działa to tak mocno jak w Leafie czy Arii, ale efekt jest odczuwalny. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Qashqai'a znaleźć można na drzwiach, a także na tunelu środkowym. Ma ono formę LEDowych pasków, nie można sterować ich kolorystyką, są one zawsze białe. Tak samo sytuacja wygląda z instrumentami pokładowymi, co tworzy tutaj mocno neutralny nastrój, który jest czytelny i moim zdaniem wypada ok. Też ok jest to, że nie ma w tej kabinie żadnych braków w podświetleniu przycisków i przełączników. Z przodu światła Qashqai'a mają kształt litery V, co wygląda wyraziście. Dolny pasek obsługuje światła główne, a w górnym znajdują się światła do jazdy dziennej zintegrowane z kierunkowskazami. Z przodu wszędzie są LEDy, tak samo jak w kierunkowskazach w lusterkach. Z tyłu mamy podobny motyw co z przodu, oparty o literę V, co tworzy pozytywny efekt estetyczny i ogólnie testowany Nissan po zmroku prezentuje się według mnie dobrze. Szkoda tylko, że podświetlenie tablicy rejestracyjnej oparte jest o żarówki. Warto też zauważyć, że LEDowe kierunkowskazy z tyłu występują dopiero od wersji Tecna. Od tej odmiany w standardzie, przypomnę, dochodzą też matrycowe światła LED, których zadaniem jest pionowe wycinanie fragmentów wiązki światła tak, aby nie oślepiać innych kierowców, a maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Technologia ta w wykonaniu Nissana działa bardzo dobrze, ponieważ oprogramowanie samochodu sprawnie tworzyło tunel, gdy przed nim pojawia się inny pojazd i miało to miejsce nawet na długich, prostych odcinkach i generalnie nie zdarzały się sytuacje, w których system wyraźnie spóźniał się z reakcją i zmuszał mnie do interwencji. Dodatkowo mamy tutaj może nie jakąś wyróżniającą się, ale stojącą na niezłym poziomie precyzję, a także dobrą moc świecenia, zatem ogólnie jest to bardzo udane rozwiązanie, które wyraźnie poprawia bezpieczeństwo podczas jazdy po zmroku. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki spory zapas wolnej przestrzeni. Panoramiczny dach nie sprawia, że nie czuję komfortowo się z miejscem nad głową, ponieważ ląduje ono w naturalnym ułożeniu tutaj, już za jego zakończeniem, a i tak od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Z tyłu do dyspozycji są dwa porty USB, jedno w standardzie A, drugie C. Tak samo jest z przodu i to mi się podoba, ponieważ bez względu na kabel każdy znajdzie złącze dla siebie. Kolejny przykład rozsądku konstruktorów Nissana. Na tylnej kanapie spotkać można rozkładany podłokietnik. Mamy także tylne drzwi otwierane praktycznie pod kątem prostym. Bagażnik samochodu ma 479 litrów pojemności, w wersji Tecna Plus z systemem audio firmy Bose 436. Dostajemy tutaj umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, duży otwór, a także regularne kształty. Po bokach z obu stron mamy haczyki na jakieś torby, są też kieszenie w nadkolach. Z prawej strony ekskluzywnie znajduje się gniazdo 12V. Podłoga jest demontowalna i składa się z dwóch niezależnych sekcji, dzięki czemu można chociażby z tą pierwszą zrobić coś takiego. Pod tą już właściwą podłogą mamy element systemu audio oraz zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie i półce w wyższym położeniu dostaje się płaską podłogę. Podsumowując, Nissan Qashqai to SUV, który trzyma dobry poziom w każdym obszarze, a szczególnie na pochwały zasługuje w nim sposób obsługi, ponieważ każda czynność jest tutaj intuicyjna, od pokazywanej rolety dachu, aż po zmianę stopnia podświetlania zegarów, co nie jest ukryte gdzieś w menu, tylko też ma swój zwykły przełącznik przy kierownicy. Układ e-Power jeszcze poprawia tu wrażenia, bo oferuje płynność i żwawość reakcji, która w autach mających pod maską silniki spalinowe nie jest powszechna, a bardzo przyjemna podczas jazdy. Myśląc o tym samochodzie w wersji hybrydowej, warto brać poprawkę albo sprawdzić w ogóle na jeździe próbnej, jak może sprawować się on w zimie, zwłaszcza na krótkich dystansach, gdy silnik i akumulatory będą na początku zmrożone. Ale wciąż zdecydowanie polecam zainteresować się układem e-Power albo generalnie samym Qashqai'em, poszukując auta tego typu.
I to wszystko, co przygotowałem o Qashqaiu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że go test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska, ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!